A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. 10 kolejnych państw uzna dzisiaj niepodległość Palestyny. Estonia chce przeprowadzić konsultacje z NATO po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Protestujący w Holandii domagali się zaostrzenia prawa imigracyjnego. Dziennikarze będą musieli uzyskać zgodę amerykańskiego Pentagonu na publikację tekstów. Wenezuela zaproponowała negocjacje Stanom Zjednoczonym. Ameryka na mocy umowy z Chinami miałaby kontrolować algorytm TikToka. Poniedziałek 22 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Australia, Kanada i Wielka Brytania zapowiedziały uznanie niepodległości państwa palestyńskiego. Podczas dzisiejszej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych uczyni to łącznie 10 krajów. Kanada i Wielka Brytania są pierwszymi państwami spośród wszystkich członków grupy G7, które podejmą taką decyzję. Kanadyjski premier Mark Carney poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego X, że jego kraj jest zainteresowany zarówno wsparciem dla nowo powstającego państwa palestyńskiego, jak i ścisłą współpracą z Izraelem. Zdaniem Carneya utworzenie niepodległej Palestyny da siłę krajom dążącym do pokojowego współistnienia izraelsko-palestyńskiego. Premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer za pośrednictwem nagrania wideo ogłosił dołączenie do ponad 140 państw uznających Palestynę. Zarazem zamierza on wprowadzić kolejne sankcje wymierzone w palestyński Hamas. Władze autonomii palestyńskiej z zadowoleniem przyjęły deklaracje złożone przez rządy Australii, Kanady, Francji, Andory, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburga, San Marino i Malty. Ma to być ważny krok w kierunku suwerenności państwa palestyńskiego, zachęcający inne kraje zachodnie do podążenia tą samą drogą. Izrael negatywnie zareagował na zapowiedzi szefów rządów Australii i Kanady, wzywając ambasadorów obu tych państw na konsultacje. Poza Izraelem głównym przeciwnikiem utworzenia niepodległej Palestyny są Stany Zjednoczone. W piątek tylko Izrael, USA, Palau, Paragwaj i Nauru sprzeciwiły się zabraniu głosu przez palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Estonia zwróciła się o przeprowadzenie sojuszniczych konsultacji w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. W piątek rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. Rada Północnoatlantycka na początku tego tygodnia ma szczegółowo omówić incydent. Rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Alison Hart określiła incydent mianem nieodpowiedzialnego zachowania ze strony Rosji. Do naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MiG-31 doszło w piątek. Przez 12 minut 3 samoloty miały znajdować się nad Zatoką Fińską oraz nad jedną z wysp należących do Estonii, nie nawiązując kontaktu z estońską kontrolą lotów. Na wtargnięcie odpowiedziały włoskie myśliwce F-35, biorące udział w misji NATO patrolującej przestrzeń powietrzną państw bałtyckich należących do sojuszu. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna twierdzi, że Rosja w tym roku już 4-krotnie naruszyła terytorium jego kraju. W ten sposób ma ona stale testować możliwość przekraczania kolejnych granic prowokacji. Zdaniem szefa estońskiej dyplomacji społeczność międzynarodowa w związku z podobnymi działaniami powinna zwiększyć presję polityczną i gospodarczą na rosyjskie władze. Do incydentu z udziałem rosyjskich myśliwców odniósł się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nazwał on zdarzenia dużym kłopotem, który mu się nie podoba. Działania Rosji potępiła amerykańska misja dyplomatyczna przy Sojuszu Północnoatlantyckim. W Hadze odbył się wielotysięczny protest zwolenników zaostrzenia holenderskiego prawa imigracyjnego. Część uczestników demonstracji zdemolowała biuro liberalnego ugrupowania wspierającego politykę otwartych granic dla cudzoziemców. Manifestację w trzecim największym mieście kraju zorganizowała prawicowa internetowa blogerka używająca pseudonimu Els Rechts. Na kilka tygodni przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi domagała się ona zaostrzenia przepisów dotyczących traktowania imigrantów. Według publicznego nadawcy NOS jeszcze przed protestem policja obawiała się, że część jego uczestników może mieć złe intencje. Podczas manifestacji rzeczywiście doszło do zamieszek. Grupa jej uczestników starła się z funkcjonariuszami na terenie parku Malieveld w centrum Hagi. W trakcie rozruchów zniszczono i podpalono kilka policyjnych radiowozów. Później część demonstrantów przeniosła się pod siedzibę liberalnej partii Demokraci 66. Wdarli się oni do biura proimigracyjnego ugrupowania i wybili w nim szyby. Łącznie policja zatrzymała 30 osób. W zamieszkach rannych zostało też 2 funkcjonariuszy. Holenderska policja powołała wraz z prokuraturą specjalny zespół, który ma zająć się identyfikacją osób łamiących prawo.
Burmistrz Hagi Jan van Zanen z centroprawicowej Partii na Rzecz Wolności i Demokracji powiedział, że wydarzenia mające miejsce na terenie jego miasta przynoszą wstyd całej Holandii. Dziennikarze będą musieli uzyskać zgodę na publikację artykułów od Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych. Organizacje pozarządowe uznały tego rodzaju regulacje za próbę ograniczenia wolności słowa. Zgodnie z nowymi wytycznymi Pentagonu, akredytowani przy nim dziennikarze będą musieli podpisać zobowiązanie, że nie będą ujawniać informacji, które nie zostały autoryzowane przez urzędników. Reguła ma dotyczyć również danych nieobjętych klauzulą tajności. Złamanie regulaminu w tej kwestii może wiązać się z wycofaniem akredytacji dla pracowników mediów. Licząca 17 stron notatka na ten temat została skrytykowana przez środowiska dziennikarskie i organizacje pozarządowe. Uważają one, że Departament Wojny USA chce w ten sposób cenzurować media. Nowe wytyczne mogą ponadto stanowić naruszenie pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji. Telewizja Euronews zauważa, że Pentagon ogłosił swoją decyzję w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wywiera presję na media i składa coraz więcej pozwów przeciwko dziennikarzom. Sam Departament Wojny USA już wcześniej cofnął część dziennikarskich akredytacji oraz nałożył szereg różnego rodzaju ograniczeń. Przedstawiciele mediów m.in. nie mogą już poruszać się po większości dostępnych wcześniej części Pentagonu. Dziennikarze mają możliwość poruszania się po nich jedynie w asyście wyznaczonych urzędników. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth uważa, że kierowanym przez niego resortem nie rządzi prasa, ale ludzie, dlatego będą w nim obowiązywać określone zasady. Wenezuelski prezydent Nicolás Maduro na początku września zaproponował negocjacje przywódcy Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Miałyby one dotyczyć sporu o zwalczanie przestępczości narkotykowej. Amerykańskie wojsko w ostatnim czasie przeprowadziło ataki wymierzone w wenezuelskie statki. Zdaniem Waszyngtonu za ich pośrednictwem kartele narkotykowe przemycają nielegalne substancje psychoaktywne. W ubiegłym tygodniu amerykańska głowa państwa zagroziła przeprowadzeniem operacji lądowej na terytorium Wenezueli. Agencja Reuters dotarła do datowanego na 6 września listu wysłanego do Trumpa przez jego wenezuelskiego odpowiednika. Maduro napisał w nim, że wbrew twierdzeniom USA Wenezuela nie odgrywa kluczowej roli w transporcie narkotyków. Przez jej terytorium przechodzi tylko 5% wszystkich substancji tego typu produkowanych w Kolumbii. Władze w Caracas mają regularnie zatrzymywać przemytników i niszczyć znalezione przy nich narkotyki. Przywódca Wenezueli zaproponował prezydentowi Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie negocjacji. Maduro kilka dni po pierwszym ataku na wenezuelski statek napisał, że jego kraj stał się ofiarą dezinformacji. Rozmowy na ten temat miałyby odbudować relacje pomiędzy Wenezuelą i Ameryką, ponieważ w opinii Maduro wzajemne stosunki obu państw powinny być pokojowe. W sobotę Trump zagroził na portalu Truth Social konsekwencjami, jeżeli Wenezuela nie przyjmie z powrotem swoich więźniów, którzy przekroczyli amerykańską granicę. Deportacje cudzoziemców są aktualnie jednym z priorytetów prezydenta USA. Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa mają zawrzeć umowę dotyczącą funkcjonowania platformy społecznościowej TikTok. Dzięki niej amerykańskie władze będą mogły kontrolować algorytm aplikacji. W ubiegłym roku Kongres USA przyjął ustawę zakazującą działalności popularnego portalu należącego do chińskiej firmy. Jej wprowadzenie w życie kilkukrotnie opóźniał prezydent Donald Trump, który wygrał ubiegłoroczne wybory prezydenckie m.in. dzięki aktywności w mediach społecznościowych. W okresie swojej pierwszej prezydentury był on zwolennikiem zakazania działalności chińskiej aplikacji z powodu zagrożenia dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Jego administracja prowadziła rozmowy z państwem środka na temat dalszego funkcjonowania TikToka. Obie strony porozumiały się ostatecznie w piątek. Kwestia platformy została poruszana w rozmowie telefonicznej między Trumpem i chińskim przewodniczącym Xi Jinpingem. Na mocy porozumienia Amerykanie staną się większościowym udziałowcem aplikacji, a w zarządzie amerykańskiego oddziału firmy ByteDance 6 z 7 miejsc zajmą amerykańscy obywatele. Dodatkowo USA zagwarantowały sobie możliwość sprawowania kontroli nad algorytmem platformy. Portal Politico twierdzi, że właśnie ta kwestia najbardziej poróżniła amerykańskich i chińskich negocjatorów. Mniej jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajęły władze Chińskiej Republiki Ludowej. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło jedynie zadowolenie z możliwości prowadzenia negocjacji na temat TikToka. Obie strony nie poinformowały, kiedy dojdzie do oficjalnego podpisania umowy. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy.
Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.